Cześć, tu Rafał Mróz z wykorzystaj.pl. W tym nagraniu zadaję i odpowiadam na bardzo przewrotne pytanie. Jak za darmo zdobyć handlowca, który zwiększy Wam sprzedaż? Każdy z Was, co ciekawe, ma takiego handlowca w swoim biznesie, tylko nie zawsze go wykorzystuje. On jest zupełnie za darmo, ale zwykle jest w ogóle nieużywany, albo jeśli tak, to jest wykorzystywany zupełnie nie tak, jak to powinno działać. No to idźmy do przodu. Zacznijmy od takiego pytania. Co możesz zabrać z każdej dobrej restauracji i pomoże Ci łatwiej sprzedać? Zadaję to pytanie często na swoich szkoleniach i ludzie na przykład mówią, że szefa kuchni, albo mówią, że recepty, przepisy na dania. Czasami mówią, że lokalizacja, albo markę i tak dalej. No, tych pomysłów jest dużo, ale żaden z nich nie jest tak bardzo dobrze trafiony jak ten, który pokazuję tutaj. Mianowicie możecie zabrać menu. Menu jest pochodną trochę przepisów, tak? No bo mamy tam napisane, co to jest i z czego się składa, mamy też cenę. Natomiast chcę zwrócić Wam uwagę na pewien wymiar menu. No bo zastanówmy się, na czym bazuje dobra restauracja. Dlatego zadałem tutaj pytanie dotyczące dobrej restauracji, niekoniecznie jadłodajni, niekoniecznie baru, raczej dobrej restauracji. Otóż chodzi o to, żeby klient, który wchodzi do tej restauracji, czy grupa klientów, żeby zostawili tam jak najwięcej pieniędzy. I to jest jakby cel dla każdego biznesu. W jaki sposób restauracja uzyskuje ten cel? No, serwuje klientom dania i ma też bardzo często jeszcze zespół pewnych usług, czy takiej oferty poszerzającej, który ma sprawić, że to wrażenie klienta ma wzrosnąć, ma być wysokie. W efekcie on ma chcieć zostać, no bo celem i biznesem tej restauracji jest to, żeby ten klient nam przyszedł i zamówił 5 dań, a nie tylko jedno, czyli powiedzmy, żeby wystartował z jakimś aperitifem, potem żeby sobie przeszedł na przekąskę czy przystawkę, potem żeby poszedł w danie, w to pierwsze danie, czyli nazwijmy to zupę, potem żeby poszedł drugie danie, na końcu żeby zamówił deser, no i jeszcze na końcu samym tego wszystkiego jeszcze żeby weszła kawa albo jakiś tam, nie wiem, digestive, czy jakkolwiek one się te drinki pojedzeniowe nazywają, czyli musimy uzyskać efekt, żeby nasz klient dopchał nam paragon tak bardzo, jak to możliwe. No, oczywiście, jeśli przychodzi z rodziną, to żeby każdy z tej rodziny coś zamówił. No i teraz oczywiście duża rola jest tutaj kelnera, który może to rekomendować, natomiast pamiętajcie o tym, że w restauracji pierwszy kontakt ludzie, którzy wchodzą do restauracji mają, jeśli chodzi o produkty, o to, co chcą zamówić, o dania, mają z menu. I teraz dobrze zaprojektowane menu sprawia, że ten klient może zamówić więcej. Źle zaprojektowane menu to jest menu, które sprawia, że ten klient zamawia jedną rzecz i na więcej albo nie ma ochoty, albo nie chce więcej zamówić. Co to dokładnie znaczy dobrze zaprojektowane menu? Otóż prawdą jest, że ludzie nie czytają tego, co się znajduje na kartkach menu. Myślcie o menu jako o swoim cenniku, czy liście asortymentu, którą oferujecie klientom. To może mieć różną formę, bo na przykład w branży beauty to może mieć formę rzeczywiście takiego cennika. Czasami są to cenniki, które są wywieszane w takich antyramach. W przypadku biznesu na przykład hurtowego to może być kartka papieru, którą klient dostaje, prawda, z listą asortymentową. No i teraz efekt jest tego taki, że ludzie nie czytają tego, co znajduje się w takim menu, czy w takim cenniku, czy w takiej karcie, tylko w pierwszej kolejności oni skanują ten tekst. I teraz tutaj zaznaczone macie punkty, które tak naprawdę skupiają wzrok tego klienta przy założeniu, że ta kartka jest rozkładana na dwie części. No to jak widzicie, podróż zaczyna się po lewej stronie i kończy się po prawej z takim ruchem wzroku, który spada w dół, ale potem z powrotem wraca, czyli mamy od punktu 4 do punktu 5, a potem z powrotem na górę. Skąd to wiadomo, za chwilę do tego przejdę, natomiast tu chcę Wam pokazać na początku samo mięso, tak to nazwijmy, a potem jak ktoś będzie zainteresowany dalej, to będzie mógł zobaczyć, jak to się dzieje, skąd firmy wiedzą o tym, że ludzie w taki sposób się zachowują, czytając różne materiały. I teraz zobaczcie,
jak można wykorzystać mapę uwagi, bo to, co przed chwilą widzieliście, to była mapa uwagi w cenniku. Po lewej stronie macie takie klasyczne menu, czy też klasyczny cennik, który jest tak naprawdę listą produktów, czy listą usług, czy listą ofertową, nazwanych dań, nazwanych produktów, a po prawej stronie zwykle macie ceny. Czyli wygląda to mniej więcej tak, że tu macie napisane, co to jest, a tutaj macie napisane, ile to kosztuje. Bardzo często jeszcze pomiędzy tymi elementami mamy kropeczki albo kreseczki, żeby wzrok się naszemu klientowi nie zgubił. Czasami to ma formę tabeli, tak jak na przykład w przypadku klientów, którzy działają w branży B2B, jest to na przykład hurtownia. Ta lista pozycji sprawia, że ona nie jest zbyt sprzyjająca. I teraz drobne modyfikacje w tej liście pozycji, tak jak macie tutaj w przypadku mojej modyfikacji takiego menu restauracyjnego, sprawia, że jak podzielimy to na pewne sekcje, to jest większa szansa, że wzrok klienta będzie podróżował pomiędzy tymi sekcjami. I zobaczcie, mamy tutaj przekąski, mamy zupy, mamy dania główne, mamy sałatki, mamy napoje. Więc pogrupowanie tego w pewne czytelne i zrozumiałe dla klienta elementy czy obiekty sprawiają, że nasz klient może zamówić więcej. I teraz to niekoniecznie musi być grupowanie według kategorii produktu, tak jak macie tutaj, prawda? Gdybym użył analogii do restauracji, od której zacząłem, to mogłoby to być również śniadanie, obiad, kolacja, czyli niekoniecznie lista dań, ale co chcesz zjeść w rozumieniu jakiego rodzaju posiłek. To może być czasem grupowanie z perspektywy na przykład rodzaju, jeśli mówimy na przykład o branży beauty, rodzaju zabiegu, czy na co się, że tak powiem, chcesz przygotować, na co się chcesz, że tak powiem, urządzić, zrobić, nie? W przypadku branży budowlanej to może być poszczególne etapy budowy, czyli na początku zaczynamy od prac ziemnych, potem jakieś fundamenty i tak dalej, i tak dalej. Czyli na każdym etapie możemy pokazać temu klientowi trochę inne elementy. No i efekt jest tego taki, że albo jest tak, że on skupi się tylko na tym, po co przyszedł, ale rośnie nam szansa, przepraszam, że przejdzie nam także na etapy czy grupy, o których początkowo w ogóle nie myślał. Kolejnym sposobem na to, żeby ten cennik jeszcze zmodyfikować, jest stworzenie obramowań. I teraz zauważcie, że tutaj mamy obramowanie na całej stronie tylko jedno, ponieważ gdybyśmy obramowali zbyt wiele rzeczy, no to nasz klient mógłby zobaczyć, że skoro jest dużo rzeczy pokazanych jako ważne, no to nic nie jest ważne. Dlatego jeśli już stosujemy obramowania, macie takie cenniki, czy menu, czy cenniki ofertowe jednostronne, to zostawcie tam tylko jedno obramowanie. To obramowanie może być oczywiście wyodrębnieniem, bo na przykład tło na tym elemencie jest inne i fajnie, jeśli obramowanie obejmuje kilka pozycji. Nie może być ich zbyt dużo, ale 4 do 5 pozycji to jest jak najbardziej ok. Oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w szczegółową analizę, co powinno się znaleźć w tym obramowaniu, ponieważ tutaj jakby szkół jest kilka, w zależności od tego, czym się zajmujecie. To na przykład mogą być produkty, które mają najwyższą marżę, albo produkty, które generują Wam największe obroty, albo produkty, które są, przepraszam, nowościami, czyli coś nowego, premiera, coś, co chcecie wprowadzić. I w końcu ostateczny element, który możecie wprowadzić do tak zmodyfikowanego menu, to jest wyróżnianie kolorem. Czyli zobaczcie, macie tutaj czarny, tak jak w przypadku przekąski, pierwsza pozycja jest na czarno i dwie pozycje na ciemnoczerwony kolor. Chodzi o to, żeby tych kolorów było nie za dużo, żeby one w miarę ze sobą grały. W efekcie z takiego prostego menu, z prostego cennika, który macie tutaj jako lista pozycji, gdzie tak naprawdę ten mózg się nudzi i skanuje, macie coś ciekawego, coś atrakcyjnego dla mózgu, co sprawia, że on się ciekawi, dlaczego to jest obramowane, a co jest na czerwono i w efekcie szansa na to, że zamówi więcej, rośnie. Zauważcie kilka jeszcze rzeczy. Tutaj ceny były pokazane po prawej stronie, tak? Czyli mieliśmy opis, prawdopodobnie te kropeczki czy kreseczki i cena. Gdzie są ceny w tych miejscach? Otóż cena jest przyklejona do naszego opisu produktu, albo czasami cena może być pod tym opisem. Dlaczego tak, a nie inaczej? Otóż chodzi o to, że nasz mózg szybko się nudzi, albo w momencie, kiedy odkryje, jakby to powiedzieć po polsku, po angielsku byśmy powiedzieli pattern, czyli po polsku to jest jakiś mechanizm, jakiś schemat, to zaczyna się nudzić. I teraz ten schemat, który jest tutaj, jest powtarzalny dla mózgu, bo on zaczyna rozumieć, że tu ma opisy, a tutaj ma liczby.
Liczby są o tyle atrakcyjne dla mózgu, że potrafi się nimi bawić, potrafi nimi żonglować. I nagle się okazuje, że nasz mózg zaczyna te liczby interpretować i zaczyna sobie oceniać. Czy liczba 25 jest większa od 45, czy 50 jest podzielne przez 2 i tak dalej, i tak dalej. To się dzieje zupełnie podświadomie, ale kluczem jest to, że mózg zaczyna sortować sobie te elementy i w efekcie bardzo często wtedy zamiast wybierając to, na co faktycznie ma ochotę, zaczyna wybierać to, na co go stać, albo to, co jest tańsze. Tutaj ten schemat jest trudniejszy do wykrycia, bo zobaczcie, że raz ta cena znajduje się w tym miejscu, ale potem znajduje się w tym miejscu, a potem znajduje się jeszcze trochę w innym, bo ten wiersz ma różną długość. Efekt jest tego taki, że trudniej mózgowi znaleźć jest sekwencję czy kolejność tego, co się wydarzy, i w efekcie łatwiej jest zamawiać mu to, na co faktycznie ma ochotę, to, co rzeczywiście by chciał, niż to, co na przykład jest najtańsze. Tych elementów dotyczących aranżacji cennika i menu jest całkiem sporo. Ja nie chcę się tutaj bardzo szczegółowo rozwijać, dlatego, bo każda z branż będzie kierować się trochę innymi zasadami, no bo ten, kto sprzedaje do B2B, będzie miał trochę inną sytuację niż ten, kto sprzedaje do B2C. Ten, kto ma asortyment na poziomie 3000 produktów, będzie działał inaczej niż ten, kto ma tych produktów 30 czy usług 30. Ale generalnie mam nadzieję, że jakby to, co chciałem przekazać, jest dla Ciebie czytelne, że odpowiednie zaprojektowanie tego cennika, który pokazujesz swoim klientom, pamiętaj, cennik może być wydrukowany, on może mieć formę czegoś, co klient trzyma w ręce, albo może mieć formę antyramy, czy obrazu, na który patrzy, czy displaya, który pokazuje się na ekranie monitora, może mieć formę pliku PDF, może mieć w końcu formę tego, co pokazujesz klientowi na stronie internetowej. Więc stosowanie odpowiednich obiektów, odpowiedniej aranżacji sprawia, że nasz klient, podobnie jak pokazałem to tutaj, odpowiednio podróżuje nam po tym cenniku i zwiększamy w ten sposób szansę, po pierwsze, na to, żeby uświadomić go o innych rzeczach, które mamy w ofercie, a po drugie, skupić jego wzrok na tym, tak jak w tym ostatnim przypadku, na tym, co chcemy, żeby przede wszystkim przebiło się do jego świadomości. No, skąd wiadomo, gdzie ludzie skupiają uwagę? Otóż jest kilka różnych narzędzi, które umożliwiają to zbadanie tego elementu. To, co tutaj widzicie, to są okulary, które pozwalają na zbadanie ruchu gałek ocznych. To coś nazywa się eye trackingiem, czyli śledzeniem oczu. Działa, zaraz Wam pokażę w jaki sposób, na różnych przykładach. Chodzi o to, że w ten sposób system zbiera dane, na co nasz wzrok, czy wzrok respondentów, których badamy, pada jako pierwszy, gdzie to zainteresowanie jest większe, i na tej podstawie można wysnuć kilka ciekawych wniosków. Zobaczcie, tutaj macie przykład eye trackingu, czyli takiego badania, które pomaga w projektowaniu opakowań. To jest przykład z firmy Bonduelle, która sprzedaje warzywa. Po lewej stronie macie produkt, który był pierwotnie sprzedawany w takim opakowaniu, potem to opakowanie zmieniono. Dlaczego? Otóż kiedy zrobiono badania eye trackingowe, okazuje się, że większość ludzi zwracała uwagę tylko na to, co jest w tym polu tutaj wysoko, czyli tak naprawdę na nazwę firmy, czyli na markę, podczas gdy ginęły rzeczy, które są istotne, one były zapisane tutaj, jak widzicie, zupełnie niewidoczne, ponieważ były czarnymi literami na przeźroczystym polu. Ta pieczęć, która jest tutaj widoczna, również skupiała uwagę, ale nie w taki sposób, jak by sobie tego życzyli, powiedzmy, product managerowie. Jakie niosło to konsekwencje? Mogę się tylko domyślać, że problem był taki, że kiedy ten produkt stał na półce razem z innymi sałatami czy mieszankami sałat, takie jak tutaj, tak jak tutaj w tej półce, można sobie to wyobrazić, to prawdopodobnie nie wyróżniał się niczym i klienci mniej chętnie wybierali ten produkt, bo nie wiedzieli, co jest tam innego. I teraz modyfikacja tego opakowania polegała na tym, że powstało, oczywiście oprócz tego, że nadal widać zawartość tego pudełka, co jest w środku, jakie liście, czyli jakie sałaty, to jak gdyby przerobiono troszkę ten element związany z prezentacją danych na ciekawych informacji na białym tle, żeby to było czytelniejsze. Jak widzicie, tutaj wzrosło zainteresowanie tym
tym produktem. Innymi słowy, on był chętniej wybierany przez klientów. W jaki inny sposób wykorzystuje się jeszcze badania eye trackingowe? To może się przydać osobom, które prowadzą biznesy takie jak ten, czyli takie retailingowe, sprzedają do klientów indywidualnych, chociaż niekoniecznie, bo jeśli ktoś ma hurtownię na przykład i te produkty są wyeksponowane, to także może się przydać. Później może powiem trochę o kosztach, ile to kosztuje, jak to wygląda. To, co tutaj widzicie, jest tak zwaną wizualizacją zajętości, czyli innymi słowy, system sprawdza nam, po pierwsze, wygląda to w ten sposób, że kamera oświetla ten regał i sprawdza, ile produktów jest brakujących. Albo może również sprawdzać, ile osób podchodzi do danego regału, jak się zachowują, w co patrzą itd. Wizualizacja zajętości sprawia, że ja mogę zobaczyć, których produktów brakuje. No skoro ich brakuje, to znaczy, że jest nimi większe zainteresowanie, przynajmniej takie jest założenie, no bo oczywiście może brakować dlatego, bo ktoś zapomniał ich dołożyć. No ale zakładając, że to dokładanie produktów jest prowadzone, to im więcej osób pobiera jakieś produkty z półki, to znaczy, że popyt na te produkty rośnie, więc jakby mamy jasną informację, że jest coś, co przyciąga tych klientów do tego regału. No i teraz efekt jest tego taki, że żeby zwiększyć zyski, możemy w sąsiedztwo tych produktów, które są atrakcyjne, umieścić produkty, które chcielibyśmy klientom pokazać, na przykład takie, które mają wyższą marżę, albo jakieś produkty komplementarne, albo jeśli to jest marka, która przyciąga ludzi, a my byśmy chcieli przekierować zainteresowanie na inną markę, to mogłyby tam obok pojawiać się jakieś substytuty. To, co Wam tutaj chcę pokazać, jeśli ten temat kogoś interesuje bardziej, to niech sobie wrzuci w Google Occupancy Visualization i to tam znajdzie szereg przykładów wdrożeń, znajdzie tam także linki do firm, które stosują takie czy rozwiązania, pomagają we wdrożeniu takich rozwiązań. Są także w Polsce firmy, które się tego typu rzeczami zajmują, czyli innymi słowy pomagają optymalizować to, co się dzieje na regałach. To, co macie tutaj poniżej, to jest jakby kolejność kroków, czyli jak klienci się zachowywali, co brali, co odkładali i tak dalej, czy jak gdyby te badania, czy też to narzędzie jest naprawdę bardzo kompleksowe i działa. Naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak to działa, zaraz powiem, jak mam osobiste doświadczenia z tego typu rozwiązaniami. I teraz to jest jedno z zastosowań tego typu narzędzia. Natomiast ono sprawia, że tworzy się nam jeszcze jedna rzecz. Oprócz tego, że wiemy, których produktów brakuje, to możemy stworzyć też coś, co się nazywa mapą regału. I tu jest takie zdjęcie, które kiedyś wykonałem. Dotyczy ono piwa. Czasami spotkacie coś takiego przy jakichś regałach, tu jest akurat zdjęcie z lodówki, czyli jest to taki wzorzec, jak powinna ta lodówka wyglądać. I oczywiście to jest tak, że handlowiec czy merchandiser, który obsługuje ten punkt, on, jak gdzieś tylko tam jest, to on układa te piwa w taki sposób, jak tutaj widzicie. Natomiast ta kartka jest po to, że on zachęca i nakłania właścicieli tego biznesu, na przykład tego sklepu, żeby kiedy uzupełniają towar, to żeby on był zawsze uzupełniony w ten sposób. Ja głęboko zachęcam do tego, żeby to robić, dlatego, ponieważ pamiętajcie o tym, co zresztą wcześniej powiedziałem, to nie jest tak, że to jest przypadek, tak? To ktoś wykonał określone badania i sprawdził, w jakiej konfiguracji, w jaki sposób układ tych produktów sprawi, że zysk i sprzedaż będzie większa. Bo jest to w interesie zarówno właściciela tego punktu, właściciela tego sklepu, jak i w interesie samego dostawcy, prawda, w tym przypadku browaru, żeby tego produktu sprzedawało się jak najwięcej, albo żeby on generował jak największą marżę. Tutaj wchodzimy do tak zwanego merchandisingu, czy visual merchandisingu, czyli takiego układania na bazie tych informacji z eye trackingu, z map, żebyśmy mogli jak gdyby ocenić, które produkty przynoszą nam najwięcej korzyści. No tu, jak widzicie, marża prawdopodobnie jest tak, że marża na tego typu piwach, które widzicie tutaj, na przykład Somersby Army, jest dużo większa niż na harnasiach, które są na samym dole, mimo że harnasie prawdopodobnie są popularniejsze niż te, które są tutaj. Natomiast prawda jest taka, że po harnasia schyli się każdy w tej sytuacji, skoro on jest popularniejszy, natomiast tutaj jest na wysokości wzroku piwo, które ma prawdopodobnie wyższą marżę albo
albo z jakiegoś powodu powinno być wyżej. I to jest tak zwany ten niewidoczny sprzedawca, czyli jakby ułożenie tego wszystkiego. Tutaj zobaczcie, wcześniej mówiłem o cenniku, teraz tutaj mówię o projekcie opakowania, projekcie tego, jak wystawić te produkty, jak je pokazać. To nie jest przypadek, ponieważ to jest ten niewidoczny sprzedawca. Jeśli jesteście na przykład, nie wiem, w jakiejś branży modowej, to sam fakt tego, jak te ubrania są pokazane, sprawia, że możecie ocenić, czy rzeczywiście te, które chcecie wyeksponować, przyciągają klientów. Bo jakby wrażenia handlowców czy ekspedientów w danym sklepie mogą być mylne. Natomiast tutaj macie jakby twardy dowód, tak? Bo to jest, zaraz Wam pokażę, w jaki sposób jeszcze te mapy są wykorzystywane. Zobaczcie, tutaj macie taki przykład trochę innego narzędzia, ale bardzo podobnego do eye trackingu. Ja pożyczyłem ten obraz z takiej firmy Binary Vision, to jest portugalska firma, która dostarcza tego typu rozwiązania, które pozwalają nam stworzyć mapy ruchu w danym miejscu, czyli w danym sklepie. Niekoniecznie są to sklepy, bo na przykład takie mapy ruchu tworzy się też na przykład na autostradach, na parkingach samochodowych, tworzy się je na przykład na checkpointach, czyli na przykład gdzieś tam, gdzie jest granica, po to, żeby wiedzieć, jak ten ruch rozładować i gdzie ludzie się gromadzą, jak się gromadzą itd. itd. To jest także nieocenione narzędzie, jeśli chodzi na przykład o tworzenie planów ewakuacyjnych. Łatwo zauważycie, że pewne pola w tym sklepie, bo tutaj mamy wejście do sklepu, zobaczcie, tu mamy wejście, tu mamy wyjście, pewnie jakieś awaryjne. Widać, jak ci ludzie nam podróżują. Tu mamy prawdopodobnie gate'a, tu jest obsługa klienta, tutaj mamy kasy i tu mamy gate, wejście do sklepu. Klienci sobie idą, jak widać tutaj od razu coś kupują, tu jest coś od razu duży ruch, potem przechodzą. No i ten ruch, jak widzicie, rozkłada się całkiem sensownie pomiędzy pewne pola, czyli są to miejsca, gdzie tych klientów jest z jakiegoś powodu więcej. No i są też takie pola, gdzie jest ich mniej, jak zobaczycie tutaj praktycznie nie ma w ogóle klientów. Po tej stronie regału nie ma praktycznie w ogóle klientów, czyli są takie miejsca, które sprawiają, że ci klienci się odwracają plecami, bo na przykład jest coś super atrakcyjnego na tej ścianie i w efekcie nie patrzą na to, co jest na takiej ścianie. Tego typu aplikacje, które tutaj generują nam takie obiekty, obszary czy obrazy, one działają w trybie takich map, które można sobie odtworzyć, czyli zobaczyć, nie wiem, odpalić, jak wygląda to w każdy weekend, albo jak wygląda to od samego początku dnia do samego końca dnia i tak dalej. Skąd mam wiedzę na ten temat? Ja przez rok byłem dyrektorem do spraw rozwoju w pewnej sieci marketów tutaj na południu Polski, w Małopolsce. I miałem szereg spotkań dotyczących wykorzystania tego typu rozwiązań. Wiem o tym, że one działają naprawdę dobrze. To znaczy, to nie jest przypadek, że w dyskontach, które każdy Polak praktycznie odwiedza raz w tygodniu, regały stoją tak sobie, bo tak sobie stoją, albo tak mają być. No, nie bez powodu jest tak, że firmy co jakiś czas zmieniają układ tych regałów, co irytuje oczywiście klientów, ale jak dołożycie sobie teraz tą wiedzę, którą już macie, robią to tylko i wyłącznie w trosce o swój zysk i swój biznes. Czyli można zaprojektować ruch w sklepie w taki sposób, żeby ten sklep zarabiał więcej. To jest ten niewidoczny sprzedawca, którego widzicie tutaj po raz kolejny. Jeśli kogoś ten temat interesuje, bo jego sklep czy sklepy mogłyby wygenerować więcej zysku przez zmianę aranżacji, to niech wygoogluje sobie coś, co nazywa się Footfall Analysis i to są takie analizy właśnie ruchu pieszego. Czasami można powiedzieć, że to jest taki in-store traffic analysis, ale co do zasady, jak sobie wrzucicie w Google Footfall Analysis, to tych informacji po prostu będzie więcej. Są firmy w Polsce, które robią takie rozwiązania. Te rozwiązania można robić na bardzo wiele sposobów. Kiedyś robiło się je wyłącznie w oparciu o kamery. Dzisiaj również robi się je w oparciu o kamery, natomiast mamy dużo więcej możliwości technicznych, choćby z tego powodu, że na przykład większość ludzi, na przykład w Polsce, ma już telefony, smartfony. Te smartfony zwykle w standardzie mają uruchomione Bluetooth i w efekcie rozstawiając w sklepie odpowiednie beacony, czyli takie czytniki, skanery tego, jakie urządzenie obok niego przechodzi, są w stanie stwierdzić, gdzie tych ludzi i kiedy jest więcej.
To są dane anonimizowane, więc nie ma tak, że sobie jesteśmy w stanie zidentyfikować jakiegoś konkretnego Kowalskiego. Znaczy pewnie są takie rozwiązania, ale zwykle się ich nie stosuje, bo to jest i kosztowne, i też prawnie kłopotliwe. Natomiast co do zasady jest tak, że można stworzyć to na kilka różnych sposobów. Widziałem też takie technologie, które oznaczają ludzi, nazwijmy to taką igłą laserową, czy takim śladem laserowym i śledzą tego człowieka, jak się zachowuje. Są też technologie oparte o LED, ponieważ LEDy też mają pewne właściwości, czy te światła LEDowe też mają pewne właściwości, które można w tym celu wykorzystać. Tych metod jest bardzo wiele. Najpopularniejszą są po prostu tradycyjne, nazwijmy to w cudzysłowie, tradycyjne kamery z odpowiednim oprzyrządowaniem, które to wszystko analizują. Idąc dalej, mapy są też wykorzystywane do jak gdyby projektowania reklamy. I to jest coś także, co tutaj taka chyba najbardziej obrazowa wskazówka, która może być dla Ciebie przydatna w sytuacji, kiedy tworzysz reklamy. Otóż okazuje się, że kiedy na reklamie pojawiają się ludzie, to są one skuteczniejsze w momencie, kiedy wzrok osób pojawiających się na reklamie patrzy na produkt, tak jak macie to pokazane tutaj. Więcej osób wtedy patrzy także na produkt, niż w sytuacji, którą macie po lewej stronie, gdzie tutaj osoba z reklamy patrzy wprost na obserwatora reklamy. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że ludzie interesują się zasadami innych ludzi. No, dowód społeczny z czegoś się wziął. I efekt jest tego taki, że ludzie będą skupiać się na twarzach po pierwsze innych osób, a skoro skupią się na twarzy innej osoby w pierwszej kolejności, bo zawsze jest tak, że ludzie najpierw skupiają się na drugim człowieku, to jeśli ten człowiek będzie patrzył na jakiś produkt, to mój wzrok powędruje właśnie na ten produkt. To jest po prostu skuteczniejsze podejście. Oczywiście nie namawiam Cię do tego, żeby od tego momentu w każdym swoim przekazie, w każdej reklamie pokazywać ludzi, natomiast jeśli już ich pokazujesz, to zadbaj o to, żeby ci ludzie patrzyli na Twoje produkty. To jest dzisiaj dość proste, dlatego ponieważ można wyodrębnić graficznie taką modelkę, a następnie za pomocą technologii AI modyfikować ten obraz tak, żeby ona patrzyła w miejsce, które chcemy, żeby patrzyła. I tutaj ostatnia rzecz. Tutaj mamy już stronę internetową, taki typowy landing page dla produktu, konkretnego produktu, w tym przypadku to akurat były pieluchy. I zobaczcie, znowu mamy sytuację podobną jak wcześniej, czyli kiedy dziecko patrzy wprost na widza, to zainteresowanie, czy skupienie wzroku jest przede wszystkim na dziecku, a trochę mniejsze jest na tym, co opisuje strona. Natomiast w momencie, kiedy zmieniono pozycję dziecka i dziecko zaczyna patrzeć na to, co jest napisane, to większe skupienie uwagi było na tekście, czyli na tym, na czym nam w tym przypadku bardziej zależało, żeby ludzie zaczęli czytać ten tekst. Pamiętajcie, wrócę do tego, że ludzie skupiają się na twarzach innych ludzi, dlatego, bo interesują nas zasady, jakimi ci ludzie się w swoim życiu, że tak powiem, kierują, co oni robią po to, żeby zweryfikować to, żeby to ocenić i tak dalej, i tak dalej. Więc jak gdyby tą wiedzę możecie wykorzystać do tego, żeby jeśli jesteście na swojej stronie i wykorzystujecie tam obrazy ludzi albo swoje własne zdjęcia, bo przecież są też bardzo popularne sytuacje, w których właściciele firmy pokazują się na stronie internetowej, bo pracownicy pokazują się na stronie internetowej, to zwróćcie uwagę na to, że dużo skuteczniejsze jest pokazywanie siebie nie en face, nie patrząc na klienta z tej perspektywy naszej, czyli naszego internauta, tylko patrząc na rzeczy, które chcecie pokazać, które chcecie podkreślić, żeby on zwrócił na to uwagę. I to jest tyle w dzisiejszym nagraniu. W następnym nagraniu pokażę Wam narzędzie, które ułatwi Wam to, co przedstawiłem przed chwilą, to znaczy wykorzystanie tych map na swojej stronie internetowej po to, żeby zwiększyć szanse, aby klienci patrzyli na to, na co chcecie, żeby patrzyli. To oczywiście będzie narzędzie zupełnie darmowe. Jeśli ten materiał był dla Ciebie przydatny, to zachęcam Cię do tego, żeby go skomentować i do tego, żeby dać mi kciuka w górę, bo to mnie motywuje do dalszej pracy. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.